No to witamy w 2026 roku. Ten rok rozpoczynamy na grubo. Od razu idziemy po 100 ton, więc odpaliłam Volvega i trzeba go przygotować do trasy. Rozpoczniemy w ogóle od podpięcia pod naczepę i powiem Wam szczerze, że mam wielki niepokój, bo zobaczymy, czy wszystko ok będzie z hydrauliką. Wszystko Wam opowiem za chwilkę, chodźcie. Ja tutaj wyjechałam. Dobrze, trzeba się poprawić. Gdzie tam to siodło jest? Rzadko odpinam, to nie mam tak wyczucia, wiecie? W którym momencie, ale niby nie mam, a idealnie siadło. No dobra, 3 centy do przodu. Bo chodzi o to, żeby po prostu przodu naczepy nie smarować smarem z siodła. To wystarczy. Teraz idziemy do góry. Czemu ja szapki nie mam? Dobrze jest? No i to jest maks. No dobra. No to w takim razie już podpinamy hydraulikę sobie. Opuścimy. No więc o co chodzi z tą hydrauliką, o którą się boję? Ano o to, że obawiam się, że mam wodę. I w jaki sposób dostaje się woda do zbiornika. Już w tamtym roku wymieniłam cały płyn hydrauliczny w naczepie i trzeba było jeszcze cały system przypłukać, więc poszło kilkaset litrów płynu hydraulicznego, więc kosztowało mnie to też prawie 10 koła, czy jakoś tak. Już nie pamiętam, no nie chcę pamiętać, ale szczerze powiedziawszy w tamtym roku zakładałam, że to była kwestia tego, że ktoś mi po złości nalał wody do tego zbiornika, bo nie zamykałam, bo stwierdziłam, bo jak sobie tam generalnie tankowałam, to robiłam zaglądać, zobaczyć na jakim poziomie, otworzyć, zaglądać na jakim poziomie jest płyn hydrauliczny, wszystko ok. No i generalnie teraz się okazało, znaczy ja już to widziałam jesienią, że coś ten płyn znowu ma troszeczkę jakąś taką inną barwę. No i zaczęłam się obawiać, że to zaciągało i że przy deklu, przy zbiorniku właśnie coś było, więc ja jeszcze jesienią po prostu jak deszcz padał, to jakoś tam spływał. Wydaje mi się to nierealne wręcz. Natomiast tak mówili, ja sobie założyłam już tam worek, zabezpieczenie na to. No ale powiem Wam szczerze, że po prostu się boję. Bo jak teraz ta hydraulika nie zadziała, to tak by nie mieć pneumatyki w zwykłej naczepie w kontekście zawieszenia, więc trochę jestem zesrana. Jezu, żeby tylko ta hydraulika działała. Teraz podepniemy, będziemy widzieć, czy reaguje, czy nie. Takie widzicie wyzwania. Całe rękawice już sobie nowo obrudziłam. Takie piękne rękawice robocze. Zimowe. Wiem, że stamtąd mało widzicie, no ale przekręcam teraz węże. To nimi sobie opuścimy balkon. Oby. Z minus 8 stopni. Jezu, gdyby się okazało, że teraz to nie działa, to bym musiała znaleźć gdzieś warsztat, do którego się zmieści cały Volvek, który ma 21 metrów, czyli 4 metry dłużej od standardu. Ciepły. To gość to by mi po prostu pozwolił, żeby wjechała, żeby na noc zostało i na szybko ogarnąć kogoś, kto mi to wymieni. I znowu 10 koła, a teraz już pewnie może z 15. No dobra, z 12, bo jednak wszystko idzie w górę. Strzeliło, a w poniedziałek się ładuje. Czemu nie robiłam tego wcześniej? No mamy jeszcze kilka dni. Ale powiem Wam szczerze, że spędza mi to sen z oczu. Ale fajne te rękawiczki. Dobra, odpalamy pompę hydrauliczną. Chwila prawdy. Światła są włączone. A, bo ja też jeszcze będę musiała podpiąć przecież światła. Kabel. Jeszcze prąd trzeba podłączyć. Przydałaby się wazelina teraz w takim razie na te gumki. No to teraz będzie.
chwila prawdy. Wiecie, jak mi serce wali? Czekajcie, błąd wyskoczył. Dobrze, nie mamy. Nic się nie dzieje. O! Tu coś rusza, ale nic, co musimy zrobić, to po prostu opuścić, bo teraz tak. Volvegiem się już więcej nie opuszczę. Znaczy nie podniosę do góry i teraz nie jestem w stanie jeszcze się podpiąć. Hydrauliki póki co nie mam. Może potrzebuję po prostu popracować, nie wiem. Więc opuszczę na nogach, tak żeby się podpiąć, no i nie wiem, będziemy próbować. Szczerze powiedziawszy, miałam nadzieję, że będzie wszystko ok, a może nie być. Nawet nie mam pomysłu, co z tym robić. Czy hydraulikę wymieniać, czy jak. Na serwis nie pojadę. No więc spróbujemy. Może jednak naczepa czuje, że jest niepodpięta. Może są tam czujniki w sobie właśnie tego siodła, więc musimy ją teraz zapuścić. O, tu będziecie widzieć. Nie wiem, czy to w tą stronę, czy w tą. Puszczanie jest zawsze łatwiejsze niż podnoszenie, więc chyba widzicie, na ręką to idzie. Chcę, żeby to tylko zadziałało. Żeby tam były czujniki po prostu, które sprawiają, że naczepa tak reaguje, że nie reaguje. Widzicie? Już praktycznie jest ok. Już Volveg ma wagę i siądzie. Będę dzwonić do poczesnej w razie czego. Pierwsze co mi przychodzi do głowy. Dobra, idziemy się podpiąć. Oby to była kwestia podpięcia. Hopper, masz drugą szansę. Wykaż się. Znaczy, przyczep oczywiście. Nie zamknęło, patrzcie. Teraz mamy zamknięte, tak? Mamy. Dobra, jeszcze pilot. Jezu, niech teraz to chodzi już. Aż się po prostu trzęsę, tak się boję. To dalej nie będzie chodzić. Czy tu się da w ogóle coś z tym robić? Nic. I co? Hydraulika do wymiany? O Boże. Cały czas mróz, chcę go zagrzać w ogóle. Spójność nogi chociaż. Patrzcie tu. To jest moja hydraulika. Pomyślacie, że tak nie powinno wyglądać. To skąd ciapie?
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nie zmieści. Źródło, co wejdzie woda do zbiornika, to jest zbiornik oleju. To jest jedyne miejsce. Zbiornik oleju, ale tutaj przy naczepie, czy chodzi tutaj o ten na szyi? Nie. Tam na szyi. To tam w tej zabudowie. Tam gdzieś musi... No chyba, że ktoś się naprawdę psikusa zrobił i wlał. No ale to... No ale to wiesz, 2 razy by wlewał? No dlatego mówię, że... Ale wiesz co, ale... Musi... No, ale ja to tak nie widziałam takiego, wiesz, skoku w tym wszystkim. Znaczy to jest moment, to jest ułamek sekundy i po prostu to nawet mogło być przy odpaleniu, bo jak odpalasz już auto, to ta pompa już ona mechanicznie się kręci. Ona nie podaje ciśnienia oleju, ale mechanicznie się kręci. Jeśli był załóżmy w tej pompie lód na dole, no to po prostu zerwało, pękła pompa załóżmy, czy tam ją wcześniej rozerwało nawet, ale była zamarznięta. W chwili pracy ona po prostu teraz się rozszczelniła. Gdzie myślisz, że jak to w ogóle załatwiać teraz serwisowo? Czy w ogóle odpinać to auto i gdzieś serwisem jeździć, czy po prostu próbować robić na placu? Bo ja teraz przecież tą naczepą nigdzie nie pojadę. Ona jest za nisko. Nie, a dwa, że jest następny jest taki temat, my nie powinny za bardzo jechać, bo jeśli się coś wydarzy z pompą i zablokuje mechanicznie, to możesz uszkodzić sobie w Volvie rozrząd, bo ona jest napędzana z rozrządu. I teraz ci, co będą to robić, to niech oni podejmą decyzję. Ja bym to podjechał, zdemontował tą pompę i po prostu zobaczył, co się dzieje. Na miejscu. Jeśli ktoś wyraża zgodę, żeby po prostu, żebyś ty mogła jechać z tym, no to żeby się coś nie wydarzyło. No, rozumiem. Jeśli tylko cieknie, spoko, ale jeśli jest uszkodzenie jakieś mechaniczne, załóżmy i tam trzaska, coś tam się załóżmy za chwilę będzie działo, no to po prostu zablokuje ci rozrząd i może ci koła zębate na rozrządzie uszkodzić. Ale wy takie rzeczy też robicie, czy nie? Znaczy tak, robimy, tylko że my mamy bardzo teraz dużo. No, nie chcecie tam po prostu, wiesz, można powiedzieć odpychać, ale no... Wiem, jeśli ktoś ci robił tę zabudowę, jak ktoś ci robił tą pompę już załóżmy, czy tam coś takiego, no to niech może pociągną ten temat, bo no u nas może być trochę dłużej, co nie? No, a ja się w poniedziałek ładuję. No. To powiem ci, że ostro, co? No. Ja mówię w ten sposób, jeśli tylko jest wyciek oleju z pompy, możesz jechać, dopóki masz olej w zbiorniku, no bo jeśli wyleci ci cały, no to ona się zatrze. Jeśli jest jakieś stuki mechaniczne, coś tam słychać w tej pompie, nie to słychać. ja no, po prostu powiem, nawet nie wolno tego odpalać. Niech ktoś sobie decyduje. Bo być może, że oni po prostu tylko przyjadą, zamontują szybko pompę drugą, no i pojadą. Tylko teraz jest kwestia, co z tym olejem i z tym, no skąd się tam bierze. No dobra, to dziękuję ci za telefon, będę dzwonić dalej. Więcej informacji dostaniesz, jakby można powiedzieć, jak ktoś rozbierze tą pompę. Czyli po prostu zrobi jakąś diagnozę jej, co się stało. Obstawiam, że jak właśnie mówisz, że po prostu do zbiornika się dostała jakaś wilgoć woda, ona poszła na sam dół, na samym dole jest zawór, znaczy rura ssąca w zbiorniku, poszła tą rurą do jeszcze niżej i osadziła się w pompie. W chwili odpalenia ruszyło, jak było gdzieś zmarznięte, ruszyła i pękła pompa lub się rozszczelniła. To jest takie moje, na razie, na tą chwilę dedukcja. No dobrze, dziękuję ci bardzo za telefon. No spoko. Dam znać później, jak już będzie rozstrzygnięte wszystko. Dziękuję ci bardzo jeszcze raz. No spoko, trzymaj się. No, to trzymaj się też, cześć. No, cześć. Ty myślisz, o co chodzi, że tam się tak stało? Nie wiem, no albo się szyby poluzowały, albo któraś pękła i się leje. No trzeba by to zdemontować, zobaczyć, nie? No, ale wiesz, bo naczepa też nie reaguje. Naczepa nie reaguje, a to nie powinno mieć nic wspólnego z tym.
Jak ci cieknie, wiesz, jak ci cieknie stamtąd tylko, no to pompa powinna działać, a tam jeszcze jest taki elektrozawór, może on nie hula. No, ja właśnie nie wiem co, bo jak na przykład balkon próbowałam podnieść, to wiesz, tak widziałam, że tam fizycznie te zawory się otwierały, zamykały, natomiast z naczepą nic się nie stało. No ale hydraulika chodzi, nie? Chodzi ci o Czy nie chodzi? pompę, czy o co? Nie, no o pompę, no to jak pompa chodzi, no to i balkon też powinien działać, nie? No ale nie działa właśnie. A pozostałe inne funkcje działają? No właśnie nic nie działa. Nic nie działa. Tylko pytanie, czy to cieknie spod tego korpusu szarego, czy to cieknie spod pompy? Bo jak cieknie spod pompy, między tym pompą a tym elementem, no to tam może jakiś o-ring walnął. I tam jest też elektrozawór. No i pytanie, czy ten elektrozawór działa, nie? Bo on ci włącza, wiesz, on ci włącza cały włącza ci całą hydraulikę, żeby działało ci wszystko na naczepie, nie? Czy generalnie to tak, powiedz mi, czy to jest możliwe w ogóle, że znowu była woda w tej hydraulice i pozamarzało wszystko w zaworach i nie działa i dlatego to nie działa? Czy jest bardziej możliwe, że rzeczywiście, że pompa nie podaje ciśnienia, jest zbyt małe ciśnienie lub cokolwiek, tak powiedziałeś, jakiś o-ring? To może tak, przed włączeniem hydrauliki masz tam 2-3 przewody. Jeden prawdopodobnie cienki, jeden gruby, jeden taki pośredni. Czekaj, zaraz to jeszcze raz. Bo to mówisz tam przy otworzę. pompie bezpośrednio, tak? Przy pompie bezpośrednio, tak. Musiałabyś zobaczyć, czy ten trzeci, który taki pionowy, jak mi wysłałeś ten film, idzie do zbiornika. Bo jak on idzie do zbiornika, to nas nie interesuje. Interesuje nas tylko ten przewód, który jest nad tym kolankiem. Teraz jak go sobie złapiesz, jak nie włączasz hydrauliki, to na nim się nic nie dzieje. W momencie, kiedy włączasz hydraulikę, to będziesz czuła, jak go złapiesz, że masz takie delikatne mrowienie. A kiedy coś tam się dzieje. Czyli będziemy wiedzieć, czyli najprawdopodobniej będziemy wiedzieć, że hydraulika chodzi. To jak hydraulika chodzi, to trzeba szukać, co się dzieje dalej. Czy ty w razie czego jesteś w stanie jutro przyjechać do Rzeszowa, się tym zająć? Jestem w stanie przyjechać do Rzeszowa. Dobra. Wiesz co, dzwoni mi w tej chwili jeszcze Goldhofer, bo dzwonię teraz wszędzie w ogóle odnośnie tego właśnie, że to widzisz, tam nie działa. Ja się będę odzywać jeszcze, dobra? Dobrze, dobrze. No, dzięki. No, to hej. Halo? No sorry, że ci zawracam głowę, ale widzisz, jestem w kropce, nie wiem nawet gdzie do kogo uderzać. Bo wiesz, to co kapie, to ciężko stwierdzić. No nagrzany olej, ale on kapie jak woda, nie jak olej, nie? Więc podejrzewam, że mogłaś mieć tą przypadłość jakiś czas temu, że przez korek gdzieś tam jakaś rdza się wdała. Tylko, że widzisz, ja już raz wymieniałam to wszystko, nie? Ale moim zdaniem jest normalnie woda w systemie, dlatego naczepa nie reaguje, bo pozamarzało wszystko w cholerę. No i co teraz? Ja muszę je odmrozić wszystko, tak? Żeby w ogóle zrobić wymianę, No. nie? Czyli muszę ich gdzieś prosić, żeby auto gdzieś zostawić na noc. No wiesz, najlepiej tam na tej stacji diagnostycznej, nie? Bo ty tam miałeś koło stacji, nie? Ale podejrzewam, że jest biało w środku. Czyli co, wtedy po prostu... I to by była przyczyna generalnie... Rozmrozić, uszczelnić i wymiana oleju. Uszczelnić w sensie tam przy pompie? Tak, bo patrzę na to, co wiesz, na ziemi to, co zrobiłaś zdjęcie z tego. Pod kołami, no to przecież jest normalnie białe mleko, nie? Częściowo olej, częściowo woda. No wiesz, ja też się tylko martwię po prostu o to, co dalej, bo ja już to raz zrobiłam. Mieliśmy tą sytuację, też wszystko wyglądało, że to w naczepie, bo im też siełowniki przestały działać, a co się okazało, że normalnie woda idzie przez zabudowę hydrauliczną. Była nieszczelność gdzieś na jakiejś śrubie, to wszystko przerdzewiało i woda tamtędy leciała, nie? W oczekiwanym momencie to nic nie zrobisz potem, nie? Znaczy to już jest teraz zamarznięte, ale chodzi mi teraz o to, żeby tam wjechać na kanał. To jest, wiesz, powiedzmy, że 200 metrów. Ten zawór sześcioobwodowy, który masz z drugiej strony tam na rogu, nie? No. Otwórz, żebyś miała, jak i tak jest w miarę ślisko, to żeby ci osie nie skręcały, nie? Żebyś normalnie mogła siodłem kręcić, a żeby osie z tego nie skręcały. Jak masz koła prosto, bo nie widziałem na tym zdjęciu. Znaczy on jest zawsze tak samo otwarty, że chodzi ci o ten taki na rogu, tak? Tak, jest spodem. taki z 6 rączkami, nie? Wszystkie są razem połączone. Generalnie on odcina skręt siodła do osi, nie? No, dokładnie. To po prostu powinno być normalnie otwarte, żeby sobie skręcały osie, prawda?
Tak, a teraz go zamkniesz, żebyś mogło się ciągnikiem, wiesz, normalnie pod łabędzią szyją skręcać, a żeby osie nie skręcały z tego, nie? O, a czemu tak? No bo jak jest tam olej i woda, to nie wiesz, co się wydarzy. Okej. Jeżeli nie reaguje, jeżeli nie skręca, nie nabija ciśnienia, to po prostu jest woda i zamarznięta woda w układzie, nie? No, więc szkoda tego wszystkiego męczyć. Jeszcze też spod obudowy ci cieknie, bo widać, że jest ewidentnie wyciek i to tak naprawdę podejrzewam, że też woda szybciej ucieka niż olej. A to, co masz na ziemi, to mówię, taka mieszanka oleju z wodą, bo to olej sam hydrauliczny jak zamarza, to nie robi się taki, wiesz, jak masło, nie? No dobrze, dobrze. Idę, może mi się uda. Zobaczymy, jak Man do tego podejdzie. Już mi nieraz coś pomagali, więc może tym razem też pomogą. No, dobra, dziękuję Ci bardzo. No, trzymaj się, cześć. Idę teraz żebrać do Mana, czy pozwolą mi na noc wjechać Volvegiem, żeby się auto zagrzało. Trzymajcie kciuki. Co, będzie zajeżdżał do nas? No właśnie, jeszcze spróbuję zadzwonić do MPK. Może tam będą mieć ciepło, bo u Was obawiam się, że jak jest 5 stopni, czy mi to podmarza wszystko. W razie czegoś ja jestem do 22. No, dziękuję bardzo. No dobrze, to powiem Wam, jak sprawa wygląda na ten moment. Man powiedział, że bardzo chętnie by pomogli, natomiast na jednym kanale mają auto niejezdne, na drugim mają straż pożarną, cysternę z wodą, więc na mróz nie mogą jej wystawić. Z boku równolegle jest diagnostyka, przeglądy. No więc tam poszłam, powiedzieli, że chętnie, bez problemu, tylko że dopiero od 22 i do 7 rano. No i na hali zmierzyliśmy, mieści się, ale na hali jest 5 stopni tylko. Kolejna opcja była, tam jeszcze inne hale są, no i tam się okazało, że one są zestawiane jakimiś takimi autami starszymi, więc ciężko będzie. No i teraz sobie myślę, że jest jeszcze dwie opcje. Po pierwsze MPK, pamiętacie, zaprosili nas tam na Dzień Kobiet, może akurat by pozwolili wjechać. A jeszcze jedna opcja jest taka, że pójdę jeszcze raz do Mana i się zapytam, czy gdyby może mogli zostawić cysternę, przestawić do diagnostyki, to może wtedy, nie? Bo tam w Manie jest cieplej. Może akurat by się zgodzili. Inna kwestia jest taka, ja się tak zastanawiam, w ogóle ciekawe, czy ja tam w ogóle wykręcę, jak zamknę ten zawór i osie nie będą mi skręcać. To jest ciekawostka. Gorący olej No. i musi być różnica temperatur, żeby się wytworzyła woda. Znaczy jedna z opcji jest taka, nie? No ale widzisz, jak to inni używają, że im się nie skrapla, a mi się już drugi raz skrapla. No właśnie tego Ci nie umiem powiedzieć, bo raczej ja się nie spotkałem z takimi sytuacjami, że albo Ci chcę wysłać wszystkie części, tak? Tak, no. Że chcę wysłać części i tam jako listę serwisów mi wysłało właśnie też Ciebie. Natomiast widzisz, bo jeżeli auto zostawię na noc w 5 stopniach, to chyba ono się nie odmarznie jeszcze, nie? A w 5 stopniach jak będziesz miała, to tam Ci to wiesz, powinno być okej, nie? Bo od 22 do 5 rano mogę zostawić właśnie na kanale i będzie 5 stopni auto miało, ale właśnie... No to myślę, że tam wiesz, do 5 stopni to w zupełności wystarczy, natomiast nie wydaje mi się, żeby to aż tak, żeby to było powodem, bo wiesz, ja się spotkałem z sytuacjami takimi, gdzie rzeczywiście przymarzały gdzieś elementy, ale to, że tak powiem, była woda. Rzeczywiście tam to było, wiesz, nie jakieś takie mleczne czy coś, tylko tam było rzeczywiście zawalone, wiesz, od góry do dołu, nie? No to jak one działały, to trzeba się teraz zastanowić, gdzie jest powód, że nie ma, a na manometrach Ci się coś, bo tam na pewno jakieś manometry masz, coś tam Ci się pojawiało? No właśnie, Coś tam Ci się pojawia? no wiesz, stoją zegary. Generalnie stoją zegary i nic się nie dzieje. Jak próbowałam też tak, wiesz, jakby tam ręcznie zrzucać ciśnienie, to też nie reagowało. Czyli ciśnienie jakieś tam jest, ale nie jest jakieś tam wysokie, o tak. I nie daje Ci, wiesz, nie masz po prostu hydrauliki na ciągniku, w związku z powyższym cała reszta nie działa. No. Więc tam by trzeba było najpierw zacząć szukać zacząć od tego elektrozaworu na tej pompie, czy on w ogóle funkcjonuje, nie? No. Czy on w ogóle działa, nie? Czy ty uważasz, że w obecnych, wiesz, sytuacji jest sens, żebyś przyjeżdżał jutro, czy nie?
Wiesz co, no jak ci mają wysłać, jak ci mają wysłać graty... No ale to na poniedziałek dojdzie, a ja się w poniedziałek ładuję, więc teoretycznie wolę walczyć od razu. No to wiesz co, no to możesz zrobić tak, wstawią mi go na halę, jak masz możliwość, stawią na halę i co możemy zrobić? No możemy zrobić w ten sposób, że mogę przyjechać i zweryfikować, co się dzieje na koniu. Jeśli koń działa, no to i będziemy mieli przynajmniej jedną rzecz pewną, że na koniu coś działa. Jeśli na koniu nic nie działa, no to wtedy się trzeba zastanowić, co w tym temacie zrobić. Czy ty w ogóle znaczy inaczej, albo inaczej, jesteś mi w stanie ustalić, jaką pompę hydrauliczną masz zamontowaną na ciągniku? Tak, on mi tam może odpisać. Na pewno Abera, bo widziałem, że Abera, tylko nie wiem jaka jest wydajność. No, bo generalnie to cały komplet części jest w Nysie, wiesz? No ja wiem, że w Nysie jest, no ja się domyślam, bo tam cały układ ma Nysie, nie? No, generalnie w Nysie, wiesz, jak oni to dzisiaj paczkomatem teraz wysłali, no to po prostu by to doszło na jutro. Ale powiedzieli, że się nie da, no. Ale może oni ci wyślą, tak? Nie, bo oni, dzisiaj. no, ja już, wiesz, mówiłam, żeby paczkomatem powiedzieli nie, bo tylko do 13 wysyłają, więc wiesz, nie ma po prostu człowieka, no który by to chciał nie to, ma opcji. no. Nie, może ta pompa jest po prostu też za ciężka, żeby wsadzić do paczkomatu, czy nie wiem. Może tak być. I potencjalnie jakby, wiesz, jak coś, to chyba trzeba będzie znowu płukać to, co? Wiesz co, zobaczymy w jakim to stanie jest. Zacznijmy od tego, że zobaczymy w jakim to stanie jest i wtedy będziemy wiedzieć, jak do tematu sobie podejść, nie? Bo w razie czego to ty będziesz mieć ze sobą olej, żeby, wiesz, znowu zrobić to, co ostatnio, czy średnio? Olej będę miał, no tylko, że muszę wiedzieć, czy go zabierać, nie? No bo muszę zabierać prawie 400 litrów, nie? No właśnie, dlatego mi się zdaje, że lepiej, żebyś był gotowy też potencjalnie na to. Poogarniamy to tak, żeby miało to ręce. No, dobra. Dobra? No, dobra. No, to dzięki wielkie, no. To trzymaj się. No, papa. No, cześć. Jestem po urlopie, więc się nie denerwuję. Wszystko ostatecznie to jest kwestia pieniędzy. Ja wiedziałam, że tak będzie, tylko ostatecznie chciałabym, żeby to w końcu zaczęło działać, a nie, że ja będę co roku wymieniać 300 litrów płynu hydraulicznego. To mi wkurza. Nie podoba mi się to. Innym działa, a mi cały czas nie działa. Halo? No i spokojnie można przyjeżdżać, o której pani chce, dlatego że prognozują dzisiaj powyżej -6, a my wtedy tylko tak doraźnie te autobusy myjemy, więc nam wystarczy jeden przelot, więc można przyjechać i zostawić sobie do rana. Czyli nawet teraz? Tak, nawet teraz może pani jechać i może do rana stać. O Jezu, wspaniale. Dziękuję panu bardzo. Nie ma problemu. Dziękuję. A do rana do której? No tak, już pani tam przyjedzie sobie, nie? No dobrze. Czyli tak, żeby nie było problemu. Jak o 9 będę, to będzie okej, tak? Nie ma problemu. O Jezu, ratuje mi pan życie. Mam w poniedziałek zlecenie i teraz mi się auto wysypało. Nie ma problemu, proszę działać, trzeba sobie pomagać, pewnie, że tak. O, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki, wszystkiego dobrego. I wzajemnie. Zdrówka, pozdrawiam. Pozdrawiam. MPK. Rzeszowy. Na szczęście. No to dobra, to nosimy nogi i jedziemy. Jak to będzie jechać bez skrętnych osi, to nie będzie nawet wiesz. Co do tego płynu hydraulicznego, co leży na placu, to już zgłosiłam. Chciałam zasypać sorbentem, ale powiedzieli, że oni to ogarną, więc fajnie. Tak powiem wam, że może jednak trochę tam gdzieś znajdę coś na balkonie i trochę jednak spróbuję. Zrzucić tego śniegu, to też będzie ciężko.
Zawór zamkniemy. To jest taki zawór, który sprawia, że jak ja skręcam koniem, to hydraulika nie przypycha się do osi w naczepie, czyli po prostu generalnie do osi idą na sztywno. Co jest szkodliwe dla opon, ale w tym wypadku, jak rzeczywiście może być lód w układzie, to jak widzicie jest nam zalecenie. Trochę dla bezpieczeństwa. 3 km mam nadzieję, że przyjedziemy jakoś. No i spróbujemy jechać. Naprawdę się trzeba skupić, bo pamiętam, wtedy wyjeżdżałam z targu, nie wiem czy wy pamiętacie. Jak policja zamknęła, a ja chodnik a ja po trawie jechałam. To nie mam tego zawodu otworzonego. Biegną wody. Tak, bo to ci kapie mniej więcej tak na wysokości będziesz miał gdzieś wydechu, nie? Mhm. No, rozumiem. Dobra, No. dobra, to wiem co robić. Dzięki za pomoc. No, No, nie ma hej. sprawy. Pa. Co za dzień? Co ja tam mam podłożyć? Żeby to bezpiecznie zrobić, to trzeba po prostu podnieść kabinę, dojść tam, zabezpieczyć tam dzieciapie i wtedy dopiero jechać. Więc podnosimy kabinę. Mogę z młodą zdjęcie zrobić? Pewnie. Cześć. Jak masz na imię? No, jak ładnie. A co wy tu robicie? Wracamy ze szkoły. A, A widziałem właśnie, że stałaś tutaj po drugiej stronie. Możesz się młoda sobie do kabiny wskoczyć? może bałagan jest straszny. No to teraz sobie zobaczyć, jak ciężarówce wygląda. Trzeba podnieść. Tam masz chyba ten. Powodzenia. Trzymaj się. Trzymać, hej. Dobra, idę z tego wszystkiego, wiecie gdzie? Do Pawła Miosika. Dzwoni do mnie, biuro nade mną. Agencja Bezpieczeństwa Transportu. Co, tak migam pod oknami i mówię, jaki mam problem. Mówi, nie, od płynu hydraulicznego nie będzie się, nic się nie zapali. Człowiek wielkiego doświadczenia, więc mów pan, ale teraz jeszcze jest 5, jest godzina szczytów w mieście, to idę na kawę. Miną szczyty, to będę powoli po prostu jechać. No 3 km są do przejechania, no 3 km. Dobra, kawę wypiliśmy, pogadaliśmy. No i jest już 5:30, już nie będzie ruchu na mieście, powoli będę jechać.
Słuchajcie, dojechaliśmy, nogi mi się po prostu trzęsą, nie wiedziałam, czy ja po tych skrzyżowaniach sobie poradzę. Ja wiem, że to jest tylko 4 metry więcej, ale uwierzcie mi, że jak osie nie pomagają, nie wykręcają się, to jest masakra. Tutaj to po prostu, żeby skręcić w prawo, a tutaj mają zrobione to skrzyżowanie z tymi, no z takimi krawężnikami i światłami, gdzie mi spadł ten powerbank. Teraz oczywiście wszystkie baterie mi wszędzie po telefonach popadały. No i słuchajcie, po prostu tyle co weszłam, więc chyba ktoś już wie, o co chodzi nawet. O jest, jak to jest wspaniale. O, ale leczymy się tu. No jest dobra. Spróbujemy. Musimy wchodzić na prosto, bo naczepa ucieka. Jeszcze nie, nie? Już okej, czy? Coś wam powiem. Volvek to jest po prostu moje największe życzenie trackerskie. Marzenie trackerskie razem z Goldhoferem. Natomiast po prostu nic mi tyle nerwów nie zjadło, co po prostu Volvek. Jak nie to, to tamto. Jak nie tamto, to jeszcze sramto. Jest po prostu... Volvek jest przeklęty. I przez to, że go nie poświęciłam. Takie jest moje zdanie. Volvi poświęcony był? Pięknie, pięknie działał. Volvega trzeba dopiero z diabła wyciągnąć. To jest diabelski zestaw. Naprawdę go poświęcę, oficjalnie wygonimy diabła z tego Volvega. Bo to jest... Ja wiem, co ten zestaw. Że będzie ciepło. Mam telefony. A właśnie, już nie poczytałam. W takim stanie zostawiamy Volvega. Tutaj to już jest, widzicie, lód. Ciężko było coś z tym zrobić. No nic. Zobaczymy. Tu jakieś czuję gdzieś ciepło od tej ściany. Jejku, oby się to rozmarzło. Oby. Ale MPK w Rzeszowie tam. Dziękuję. Zamawiamy Bolta i spadamy, bo ten dzień trwa za długo, już jest 6 godzina. Miałam o 2 wrócić do domu, miał być to standardowy dzień. Tak bardzo liczyłam na to, że tam nie ma lodu w systemie, a widzicie, jest. A najlepsze jest to, że w poniedziałek ma być już na plusie. Ale w tygodniu ma być na minusie. Ach. Dzięki za oglądanie. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki Wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matthias Kunkel, Adelmo Filo, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori, Dobos M. Tsaba, Filip Bosanak, Damian Władysław Hermanowicz, Kan Jesilbak.